Hej, witam wszystkich, z tej strony Razim i zapraszam na kolejny odcinek mojej serii Zagrajmy w Ghost of Tsushima. No i w dzisiejszym odcinku będziemy robić te rzeczy, no te poboczne, te znajdźki, których nie widać na mapie, które nam jeszcze zostały. Wydaje mi się, że nie będziemy robić ich wszystkich. Zrobimy sobie przede wszystkim to, co mnie najbardziej interesuje, czyli te mongolskie artefakty. I właśnie tutaj mamy w tym miejscu pierwszego. Ja już sobie zobaczyłem mniej więcej, jak się tym przewodnim wiatrem posługuje i jak łatwo dostać się do tych rzeczy. No bo mamy też do zrobienia takie rzeczy jak właśnie chociażby rysunki kosmetyczne, to też trzeba było szukać, jest do tego wiatr przewodni, dzięki któremu możemy to znaleźć, no ale tego jest strasznie dużo. Są też kapliczki wiatru, to akurat sobie zrobimy na wyspach Iki. I są też właśnie jeszcze tutaj wyzwania ucznicze, to myślę, że również. Pomoc na dłoń to również misje poboczne na wyspie Iki to sobie znajdziemy. No i to haiku jedno, nie wiem do końca gdzie jest, to też sobie pomyślimy, żeby je znaleźć, no ale jeśli chodzi o chorągwie, zapiski Iki, to myślę sobie, no i chorągwie Sakajowi, chorągwie Hashimono, to sobie myślę pominiemy, dlatego że tego jest bardzo, bardzo dużo, a też przyznam szczerze, że to nie jest nic ciekawego szukanie tego po całym świecie gry, no jakby tego było o połowę mniej, to może, a tymczasem mongolskie artefakty na pewno, bo to jest dość fajne i można się fajnych rzeczy dowiedzieć. Tych zapisków też tak, aż tak wiele nie wynika, a jeśli chodzi o mongolskie artefakty, to naprawdę jest spoko, no i też myślę, że to może te świerszcze, no w sumie spoko, poznamy tą ostatnią melodię, zawsze to coś daje. No i zaczynamy sobie i właśnie tutaj mamy już pierwszy mongolski artefakt. On się znajduje, chyba gdzieś tutaj był, o dokładnie tutaj taka siekiera, więc możemy to przeczytać i zobaczyć co to jest. Też zobaczmy. Aha, to jest suszone mięso. Na powietrzu mięso zwane bort służy mongolskim oddziałom za rację. Bort jest łatwe w transporcie i można je ugotować w wodzie. Żołnierze często trzymają je pod siodłem, żeby skruszało. Okej, czyli coś takiego. I teraz mamy już kolejne miejsce ustawione i zobaczcie, jak sobie wejdziemy na mapę, ja wam pokażę jak to działa, bo w sumie też niedawno sobie dopiero to rozkminiłem. I zobaczcie, to nas prowadzi takim ala śladem tutaj i w jakieś miejsce. Tylko może być to miejsce oddalone, dlatego trzeba się przenieść w kolejne miejsce i zobaczyć właśnie z kolejnego miejsca, gdzie ten wiatr dalej pokazuje. I zobaczcie, pokazuje nam, że musimy lecieć dalej, czyli możemy na przykład lecieć w okolice Lisiej Nory. I zobaczcie, jeszcze dalej, czyli możliwe, że gdzieś będzie za tą wioską, za tą świątynią właściwie, to się jeszcze przenieśmy do tej świątyni Kushi. Jak to teraz pokazuje? Gdzieś w tę stronę, czyli możemy sobie zaznaczyć na razie tutaj znak, nie tutaj bardziej, taki znacznik i w tamtą stronę pójść, bo możliwe, że to będzie w tamtym miejscu właśnie. Weźmy sobie konia. No i niech ten wiatr nas prowadzi. O, zobaczcie, rzeczywiście była to jakaś wioska, więc możliwe, że ja z tej wioski właśnie tego nie zabrałem, tego artefaktu, bo to jest chyba jakaś była mongolska, możliwe? Albo po prostu jakieś miejsce opuszczone. I tutaj nas ten wiatr gdzieś prowadzi. Chyba gdzieś bardziej w tę stronę. Jeszcze zobaczmy jak to wygląda na mapie. No zobaczcie, na mapie nam pokazuje, że to jest to miejsce, czyli to gdzieś musi być tutaj ewidentnie. Gdzieś tutaj musiałem to pozostawić. Pytanie gdzie dokładnie to jest. Zawsze takie trochę triki, żeby to znaleźć, no bo ten wiatr nam pokazuje co prawda, ale no tak nie aż tak dokładnie. To, że gdzieś tutaj w tym miejscu to zostawiłem. O, chyba widzę, widzicie? Tutaj jest na górze, bodajże. Dobrze myślę? No to wygląda jakby coś, co by można było sobie wziąć, ale chyba nie. Aha, bo ja to wyłączyłem, dobra, patrzcie, ja wyłączyłem cel przewodniego wiatru i dlatego mi już wiatr nic nie pokazuje. Ja się zastanawiam o co chodzi. Co tu śledźmy. I zobaczcie, pokazuje nam, że jesteśmy dobrze. Gdzieś tutaj. O, i zobaczcie, rzeczywiście tutaj na środku leży. No, teraz jak włączyłem wiatr od razu łatwiej było to zlokalizować. No i mamy właśnie mongolski artefakt. Jest to Shagaj. Shagaj uchodzi za jedną z pierwszych form gry w kości. Nazwa ta pochodzi od kości skokowych owiec lub kóz. Istnieją różne odmiany tej rozgrywki. Jedna z nich polega na przewidywaniu którą stron kości wyląduje na ziemi po rzucie. Co ciekawe, mongołowie zbierają szagaje wilków, ponieważ wierzą, że przynoszą one szczęście. Okej, czyli taka gra w kości z kości prawdziwych. No ciekawa sprawa.
No i zobaczcie, teraz na mapie nam się automatycznie pokazuje kolejna miejscówka. O, że gdzieś tutaj będzie, jeszcze dalej. Dobra, ale to już wiecie, chciałem wam pokazać jak to działa. Teraz myślę, że nie będę już wam dalej tego pokazywał, tylko spotkamy się już po prostu na miejscach przy kolejnych artefaktach i mniej więcej gdzie one są, no bo też będzie tutaj pewnie dość dużo chodzenia, więc ja sobie to zrobię w międzyczasie i wam pokażę już finalny efekt. No i dobra, jesteśmy przy kolejnym mongolskim artefakcie. On jest tutaj w tym miejscu, to jest samotna leśna polana. Tutaj musiałem jakoś to pominąć, rzeczywiście jest przy kole, czyli zobaczmy co to będzie. I to jest tono. Tono to duża obręcz zwana także koroną. Stanowi część tradycyjnej mongolskiej jurty, wykonany z wytrzymałego drewna. Przedmiot był niezwykle cenny i często przekazywano z pokolenia na pokolenie. Okej, bardzo ciekawe. No i co? I w takim razie ja się wybieram dalej. No, w tę stronę gdzieś po lewo. Dobra, to lecę. No i mamy kolejny artefakt, taka beczka. No, znajduje się w tym miejscu. Zatoka Ishinaka bodajże. O, tutaj mieliśmy filar honoru gdzieś blisko i to jest mniej więcej przy kapliczce mglistego klifu. O, tutaj w tym miejscu. Także zobaczmy co to będzie. Mongolski artefakt i to jest szamański bęben. Bęben wykorzystuje się podczas ceremonii religijnych w celu wprawienia szamana w trans. Ich dźwiękom często towarzyszy chóralne zawołanie i pełne werwy tańce w kręgu. W trakcie jednego z takich rytuałów hartalnych, czyli czarny szaman stara się skontaktować ludzi z duchem zwanym Ongonem. Okej, no to spoko, dość ciekawe. I w takim razie widzimy się przy kolejnym artefakcie. No i jesteśmy przy kolejnym mongolskim artefakcie. Tym razem on był gdzieś tutaj, to jest w Tojatamie w ogóle. Także daleko się musieliśmy cofnąć. Tutaj jest obóz uchodźców Lisianora, a także niedaleko jest gospoda Wytchnienie Wędrowca. Czy gdzieś tutaj mniej więcej w tym miejscu. W tym miejscu mamy kolejny mongolski artefakt i zobaczmy co to będzie. 44. Jest to jałowiec. Mongolscy szamani przyjmują w czasie ceremonii najrozmaitsze substancje. Jedną z nich jest jałowiec, który można wywołać halucynacje. Szaman podpala jałowiec przed swoją twarzą i wciąga wonny dym. Podobno pozwala to wkupić się w łaski duchów. Okej, spoko, ciekawe. No i co, ja lecę dalej. No i mamy kolejny mongolski artefakt. Tym tutaj u takiej wyrwy, bym powiedział, w murze. Przy właśnie Dojo Ogawa. Tutaj z boku taka była wyrwa. I tutaj mamy kolejny ten mongolski artefakt. I zobaczmy co to będzie. Jest to pies bankar. Psy rasy bankar to zwierzęta pracujące, koczownicze. Ludy często używały ich, gdyby pilnowały bydła. Wraz z ekspansją Imperium psy zaczęły być wykorzystywane przez wojska do tropienia i atakowania pobliskich wrogów. No te pieski znamy bardzo dobrze. Oczywiście są dość ciężkimi przeciwnikami, bardzo irytującymi. Jak w takiej klatce były przytrzymywane, jak rozumiem. Okej, to jeszcze 5 mongolskich artefaktów i będziemy mieć wszystko. I kolejny mongolski artefakt przed nami. Tym razem to będzie jakaś armata. Jest to tutaj w tym miejscu przy zniszczonej stoczni. To też jest dalej w tej pierwszej części Tsushimy na Izuharze. Czyli właśnie zniszczona stocznia. I tutaj mamy przy armacie, zobaczcie, kolejny artefakt. Jeszcze 4 nam wtedy zostały. To działo prochowe, rozpowszechnione prochu w Europie w czasach średniowiecza nastąpiło głównie w wyniku używania materiałów wybuchowych przez Mongołów w trakcie ich kampanii poza Azją. Proch odegrał także ważną rolę w mongolskich inwazjach na Chiny. Jednym z najciekawszych rodzajów broni wykorzystywanych w czasie najazdu na Japonię była niewielka bomba, która służyła do robienia i płoszenia koni samurajów. Czyli tak to wyglądało. Okej, no to co? Widzimy się przy następnym artefakcie. No jesteśmy przy kolejnym mongolskim artefakcie. On był tutaj, ale już go przez przypadek przed chwilką dosłownie podniosłem. Także no niestety nie pokażę wam tego, ale mamy już tutaj ten kolejny artefakt. On się znajduje tutaj, to jest na cmentarzu w Takudzamie. Tutaj był też latarnia morska Fort Ochra i przermyk czarnych piasków. I on był właśnie tutaj, ten mongolski artefakt, a dokładnie był to róg wojenny, także już sobie go zobaczymy. Róg wojenny to jest tutaj. W czasie swych licznych podbojów Mongołowie upodobali sobie elementy wojny psychologicznej, stali się ekspertami technik pozwalających siać w szeregach wroga przerażenie i dezorientację. Róg wojenny nie tylko pozwala im się komunikować, ale zwiastuje też nadchodzącą rzeź, a na jego dźwięk wrogie zastępy trzęsą się ze strachu. Czyli taka rzecz. I co? 3 artefakty jeszcze. 3 artefakty przed nami, także nie zatrzymujemy się. No i mamy kolejny artefakt. Tym razem znajduje się on tutaj w obozie na plaży równiny Tsutsu. Tu są niedaleko, no to jest na samym dole już
tutaj Izuhary i przepraszam, tak dobrze mówię, Izuhary i na samym dole Tsushimy. Także tutaj mamy kolejny artefakt, który sobie pominąłem i to będzie już 48. Jest to złota bransoleta. Mongolscy rzemieślnicy potrafią wytwarzać biżuterię i ornamenty ze złota, srebra, miedzi i kamieni półszlachetnych, takich jak agaty i turkusy. Ich bransolety często łączą motywy geometryczne z wizerunkami zwierząt. Okej, to co? Jeszcze dwa w takim razie artefakty i będziemy mieć wszystko. No i mamy kolejny mongolski artefakt. Tym razem jesteśmy na przeprawie kamiennego łuku, czyli też tutaj na końcówce Izuhary przy wzniesieniu łucznika. Tutaj też jest lazurowy staw, także jesteśmy dość niedaleko w sumie tego poprzedniego artefaktu. I zobaczmy, co tutaj tym razem jest. Jest to siodło. Siodła Mongołów muszą im zapewnić maksymalną swobodę w czasie walki. Skrócone, płaskie strzemania dają jeźdźcom większą kontrolę nad koniem i ułatwiają wstawanie podczas jazdy. Dzięki temu wojownicy mogą bez trudu strzelać z łuku w dowolnej pozycji. Dobra, ciekawe. No i co? Zostało tak naprawdę ostatni. Także spotykamy się zaraz przy ostatnim mongolskim artefakcie. No i słuchajcie, mamy to ostatni mongolski artefakt przed nami. On jest gdzieś tutaj, to jest pomiędzy obozem uchodźców tutaj, a posiadłością słonych wichrów, klify starego Azamo. I tutaj w tym miejscu właśnie mamy ostatni mongolski artefakt, także ja to oczywiście zbieram. I mamy, twoja legenda rośnie, no moja legenda już jest maksymalna, więc już bardziej nie urośnie, ale mamy wszystko i to jest Urtu. Wykorzystywana przez Mongołów sieć posterunków, do której znacznego poszerzenia przyczynił się Chingis Khan. Odgrywała ona niezwykle ważną rolę w przekazywaniu informacji i zasobów szybko przemieszczającym się oddziałom mongolskiej armii. Niestety nie ma kurczę za to achievementa, a szkoda, bo by się przydał, bo naprawdę fajne, akurat te mongolskie artefakty naprawdę były fajnymi znaczkami. No nie takie jak na przykład te chorągwie, gdzie jest ich 80 i tam jeszcze chorągwie sakajów i weź to wszystko znajdź. Ale teraz powiem wam, że dzięki temu przewodniemu wiatrowi wydaje się to dość proste do szukania. Naprawdę szybko mi poszło. W sumie nawet jakbym wiedział, to może bym tego tak nie montował, tylko bym w jednym ciągu moglibyśmy to zrobić, bo naprawdę fajnie się tego szukało i teraz dość przyjemnie. Także nie jest tak źle, no aczkolwiek no tych wszystkich znajdziek to raczej no nie chce mi się robić, ale znajdziemy sobie teraz jeszcze te świerszcze, co są. Także ja się zabieram za szukanie, no i wam pokażę, gdzie te świerszcze właśnie się ukrywają. No i mamy już kolejnego świerszcza. Ten świerszczyk jest tutaj, pomiędzy utraconym posterunkiem, tutaj Lisiomdorem, no i ogólnie na podstępu wygnańca. To też jest cały czas Izuhara. Także świerszczyka mamy. Łapiemy go, no i jeszcze 8 na naszej drodze, także lecimy. I kolejny świerszczyk na naszej drodze. Tym razem on jest tutaj, to jest dosłownie rozdroże Jochiego, na zboczu Jochiego. Także tutaj akurat dość łatwo było to znaleźć. I co ciekawe, tutaj rzeczywiście jest taki cmentarz, nawet za bardzo go nie widziałem, za który pewnie za pierwszym razem byłem, dlatego nawet się tu nie rozglądałem. No i co, jeszcze 7. No i kolejny świerszczyk na naszej drodze. Tym razem rzeczywiście troszkę on był ukryty, bo mamy tutaj pomiędzy Dojo Ogawa a Złotą Świątynią takie miejsce. To jest dokładnie tutaj, obok Złotego Lasu. To jest jezioro Izuhara jeszcze. Także tutaj, w tym miejscu cmentarz jest i jest kolejny świerszcz. No i co? Jeszcze 6 na naszej drodze i będziemy mieli nową pieśń. No i kolejny świerszczyk przed nami. Tym razem pomiędzy Lasem Agata a wzgórzem Kashine. Tu jest też jakaś farma właśnie Agata i tu jest jeszcze ten biały handlarz białym barwnikiem. No i właśnie tutaj pomiędzy, w takim miejscu, znajduje się jeszcze kolejny świerszcz, którego oczywiście zabieramy. Jeszcze 5 nam zostało. No to dobra, to let's go dalej. I kolejny świerszczyk przed nami. Tym razem jest dość blisko, bo od Bajarza Legend troszeczkę dalej jest to wzgórze Starego Klanu. A i w tym miejscu dokładnie kryje się kolejny świerszczyk. Zabieramy jeszcze 4. No i kolejny świerszcz na naszej drodze. Tym razem znajduje się on tutaj w takim obok fortu Koyashan. To jest już chyba w tej środkowej części Tsushimy, dokładnie na Toyotamie. Tutaj niedaleko mamy zamek Ishimury. Ale też niedaleko jest na przykład tutaj filar honoru, jakieś gorące źródła. Także to tutaj w tym miejscu mamy świerszczyka, także zbieramy go. No i jeszcze 3, ostatnia trójeczka na naszej drodze. No i kolejny świerszczyk, już ostatni z 3, które nam tutaj zostały na drodze. On jest tutaj mieliśmy niedaleko Haiku Skubary, tutaj jest wodne stopnie. I tutaj też są górskie ruiny, no i tutaj niedaleko całkiem tego jest właśnie w takim miejscu
Kolejny nasz świerszczyk, także zbieramy, no i jeszcze dwa, no i będziemy to mieć. No i mamy to przedostatni świerszczyk na naszej drodze. On znajdował się tutaj za górą Yogaku, czyli w tej ostatniej lokacji, w której byliśmy tutaj, w tym miejscu dokładnie. Także zbieramy go. No i co? Ostatni, jak to można powiedzieć, ostatni świerszcz. No i mamy to w końcu zrobione i będziemy mieć wszystkie te piosenki, które Jin może zagrać na flecie, także let's go. No i udało się, zobaczcie, mamy ostatniego świerszczyka do naszej kolekcji. Twoja legenda rośnie, no nam już nie wyrośnie, bo już mamy maksa, ale mamy to wszystkie świerszcze, zobaczcie, 20 na 20, no i dzięki temu możemy sobie zagrać nowe melodyjki, więc to myślę też było warte zebrania. Gdzie to się ustawiało jeszcze? Pytanie za 100 punktów. Akcesoria i tutaj mieliśmy cienie we mgle i teraz mamy pieśń w deszczu, czyli ostatnia melodia, którą mogliśmy się wyposażyć. Zobaczmy, jak ona brzmi. No, coś takiego, bardzo cicho, ale najważniejsze, że zagrane. No i mamy to, zobaczcie, no i powiem wam tak, jeśli by to były wszystkie elementy kolekcjonerskie w tej grze, czyli właśnie te kapliczki, latarnie, flar honoru, kapliczki Shinito, gorące źródła, jeszcze te kapliczki wiatru, to wiadomo, na Iki sobie zaraz zrobimy. I te bambusy, pojedynki, jakieś te małpy i tak dalej, to by było spoko. I jeszcze właśnie te mongolskie artefakty też były fajne, świerszcze też, ale jeszcze jak pomyślę, że trzeba by zebrać, no 26 zapisków, jeszcze 15, do tego 15 zapisków z Iki, no i 40 chorągwi Hashimono, jeszcze 25 chorągwi Sakajów, no to jednak trochę jest tego za dużo, przyznam wam szczerze. Także trochę tego było, ale możemy sobie, widzę, że jeszcze za te chorągwie Hashimono jakieś siodło odblokować. To możemy sobie jeszcze tu polecieć, bo to jest w sumie niedaleko, to dlaczego by nie. Ale no, te najważniejsze znajdźki myślę, że zrobiliśmy, no bo one były takie, no rzeczywiście spoko, że rzeczywiście coś to dawało, że to zebraliśmy. Także takie akurat znajdźki to lubię, to mogą być, to jest fajnie, że to zrobiliśmy. No i teraz polecimy na Iki tam zrobić te rzeczy, bo tam właśnie nam zostało parę misji, a tymczasem posłuchajmy opowieści tego mnicha jeszcze. 感謝の印としてこちらをお納めください。お達者で。 A, już nawet nie było opowieści, tylko dał nam po prostu nowe siodło, jak to wygląda. Takie czerwone. No i to jeszcze takie dwa powinny być, tak? Dwóch siodeł nam brakuje. No trudno. Dobra, zostawmy sobie to nowe siodło, jeśli chodzi o zbroję. No to tutaj w ogóle nie mam malowań, no bo nie zebrałem tych chorągwi. Dobra, to teraz udamy się na Iki, myślę, i tam porobimy te misje, które zostały. Także ja się tam udam. Oj, tam parę rzeczy nam zostało, prawda? Co tam było? Na pewno ta zwykła uprzejmość, czyli musimy jeszcze znaleźć 3 misje poboczne na Iki. Okej. Jedna pomocna dłoń to z tą mężczyzną, który chciał od nas skóry, czyli jeszcze raz go muszę znaleźć. I tutaj było coś takiego jak te kapliczki wiatru. Okej, to tego wtedy w ogóle nie wiedziałem jak zrobić, to teraz sobie porobimy to wszystko. Dobra, to spotykamy się już na Iki, no i będziemy działać. I dobrze, jesteśmy już na Iki. Jak widzicie, troszeczkę się przebrałem, dlatego że potrzebujemy tutaj, żeby zrobić tą kapliczkę, bo zaczniemy sobie od kapliczek do zakazanej kapliczki. Żeby ją zrobić, potrzebujemy właśnie założyć strój Tadarioriego, zbroję Tadarioriego właściwie. Nie trzeba jej chyba ulepszać w maksa, ale przy okazji ją ulepszyłem, żeby mieć pewność. Także mamy teraz zbroję Tadarioriego i teraz, kiedy użyjemy sobie nie tego łuczniczego zmysłu, tylko tej koncentracji, kiedy nasłuchujemy przeciwników, to właśnie pojawią się, zobaczcie, takie pola. I teraz, kiedy one się pojawiły, musimy zestrzelić to z łuku po prostu. 2 i 3. I mamy oto tak kapliczkę zrobioną. Dzięki czemu dostaniemy pewnie jakiś przedmiot. A, taką chyba opaskę właśnie dostaliśmy. Znak łowcy. Łowca nie boi się przemierzać zakazanych ręk, ani stawiać czoła nieznanym wrogom. I coś jeszcze, odzienie poszukującego, noszone przez tych, którzy odważają się szukać prawdy za wszelką cenę. A, czyli takie troszkę indyjskie bym powiedział. A, możemy chwilę w tym pochodzić. Bo może właśnie... A nie, to jest zbroja Tadarioriego i to jest po prostu nowe umaszczenie, że tak powiem, tej zbroi. Okej, no spoko, niech będzie. Dlaczego by nie? No i widzicie, teraz kapliczka została zrobiona. Spoko, czyli mamy jeszcze 3.
To chodźmy do zakrwawionej kapliczki. I tu, o ile się nie mylę, wystarczy. Nie trzeba robić nic specjalnego, ale wystarczy, że spadniemy z wysokości i się uleczymy przy niej. Co nam mówi ta kapliczka? Początek wiosny, zieleni czernieje brzydzi, udręczona krwią łowca namawia śmierci, walczy swoją ułomnością. Okej, czyli wystarczy chyba skoczyć z wysokości i się uleczyć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Znaczy, no nawet nie trzeba skoczyć z wysokości, po prostu się uleczyć. O właśnie, i teraz się leczymy. I co? I nie zadziałało, może bardziej na przodzie tej kapliczki? Albo trzeba będzie coś założyć. Oho, ale tam się Jin zaciął. Dobra, jeszcze raz spróbuję. Wiadomo, skoczyć to żaden problem, ale może tu chodziło o to, żeby jakiś specjalny ciuch założyć. Dobra. Może stańmy z przodu. I guess. Dobra, nie zadziałało. To ja sobie jeszcze to popatrzę, o co tutaj chodzi i zaraz się tutaj spotkamy. No i dobra, już odkryłem, o co tu chodzi. Wystarczyło założyć, słuchajcie, zbroję Kenseya. Kiedy założyliśmy zbroję Kenseya, to w tym momencie właśnie mamy... Nie wiem w sumie dlaczego tą zbroję, no ale tak nam powiedziało, że tą zbroję trzeba założyć, tak sobie zobaczyłem. No i zobaczcie, jak teraz zeskoczymy, stracimy życie i uleczymy się. To jak widzicie zadziała i tą kapliczkę będziemy mieć również zrobioną. I zobaczcie, dostaliśmy nawet dość ciekawy secik za to. Wspomnianego kapelusza. Taką zbroję, którą nawet chyba nosił Ryozu, bardzo podobną. Jest to hiarantki hełm, słomiany kapelusz Daronia ze świata pełnego krwi. I jeszcze jarański ubiór. Nie, właśnie to jest zbroja Kenseya. Spoko, fajnie wygląda nawet. A tymczasem mamy kolejne dwie kapliczki jeszcze na naszej drodze. Tutaj mamy kolejną, kapliczka w cieniu. Głaz obojętny, taki jak i kolos, który ocalił duszę. Wędrowcze pokonają mgłę, jak duch, co nie ma cienia. Jak duch, co nie ma cienia, powiadasz. Czyli wydaje mi się, że może tutaj to oznaczyć, że musimy założyć zbroję ducha i pokonać ciemność. No, zaraz zobaczymy, o co chodzi. Na razie zbroję ducha możemy oczywiście założyć. I pokonać ciemność. Co to znaczy wziąć miecz? Może też hełm ducha? No, powiem wam, że te zagadki są kurczę takie trochę dla mnie dziwne. Dobra, zobaczmy hełm ducha jeszcze. Gdzie tutaj była opaska ducha? O, może to? Albo mu użyć jakiejś specjalnej zdolności? Dobra. Dobra, to ja znowu tutaj sobie zerknę, o co tu chodzi. No, bo nie będę was trzymał w niepewności, ja sobie to spróbuję ogarnąć i zaraz się tu spotkamy. Dobra, słuchajcie, już wiem. Już wiem, o co chodzi. Troszeczkę się pomyliłem, bo nie chodziło tu o wyciągnięcie miecza i przecięcie mgły, tylko dokładniej, jak tutaj widzicie, chodziło o to, żeby pokonać mgłę. Tutaj chodziło chyba o to, żeby zrobić mgłę, czyli właśnie użyć bomby dymnej. Dokładnie tak. I zadziała. No powiem wam, że sprytne. Trochę bym się tego nie domyślił. Ale mamy to. Także udało się. Trzecia kapliczka zrobiona. Została jeszcze jedna. No powiem wam, że sprytne są te zagadki. Kurczę, kojarzę skądś tą maskę Kolosa. A, dobra. Tutaj oczywiście mamy nawiązanie do Shadow of the Colossus. Spoko. Spoko. To mi się to skojarzyłem. No ciekawe, czy te wcześniejsze to też nie były jakieś nawiązania. Tam miałem wrażenie, że jedno to było nawiązanie do Bloodborne, ale też nie byłem pewny, bo do końca w tą grę nie grałem, jako że była tylko na Xboxie, a ja tylko na PC gram, ale tak mi się kojarzy. Prezent od taki ma ułatwić duchowi działanie. Aha, dobra, bo to zbroja ducha niby, ale no mamy taki taki ciekawy secik. Spoko, fajne. Fajne. To chyba było, prawda? Ta wcześniejsza kapliczka to chyba była od Bloodborne, teraz mi się tak skojarzyło. A to w sumie to nie wiem z jakiej to gry. I mamy ostatnią, to ciekawe co to będzie. Jesienią owoc dojrzewa do zebrania obcy oraz syn. Chłopcze, uszanuj ojca, pokaż siłę swej broni. To jaka to może być gra, chłopcze? Okej, dobra, to jest 100% God of War, prawda? No chyba tak.
Okej. To zobaczmy tą kapliczkę. Tylko co tutaj może być? Mam pewien pomysł. Obcy oraz syn. Chłopcy, uszanuj ojca, pokaż siłę swej broni. To myślę, że może zbroja klanów Sakajów po prostu i pokaż siłę swojej broni. Jakieś ataki? Może? Tak bym to widział. Jakieś ataki, coś w tym stylu na przykład? Nie? Nie do końca? Może jakaś inna zbroja? Coś z Sakajem właśnie? To jest zbroja klanów Sakajów, a tu mamy coś podobnego. Dobra, to chyba znowu mam w takim razie zawiechę. Bo myślałem, że to będzie to, ale może coś kurczę nie tak zrobiłem. Dobra, to klasycznie. Zaraz się spotkamy, jak coś wymyślę. No i dobra, już wszystko wiem. Chodzi o to, że żeby rzeczywiście wyciągnąć swój miecz, ale nie tak jak ja to wyciągam, tylko okazało się, że na różnych klawiszach możemy też dobyć miecza normalnie. Czyli na przykład na klawiszu, akurat u mnie na klawiaturze na piątce, jak naciśniemy, to dobywamy miecz. I o to dokładnie tu chodziło. I zobaczcie, zadziałało. No i mamy tego klasycznego motyw z God of War. I zobaczcie, ta zbroja jest biało-czerwona. No dobrze, mówię biało-czerwona, tak. Stworzony w ogniu krwi, no zdecydowanie nawiązanie do God of War'a. Jeszcze jakbyśmy mieli jakieś wątpliwości, to maska Spartanin oczywiście. I duch Sparty pobłogosławiony przez Boga. Spoko, fajne. Nawet te łańcuchy na rękach, co nie? Złote. No wszystko się zgadza. I co ciekawe, właśnie na piątce mieliśmy wyjęcie miecza. Tu zauważyłem, że na szóstce też jest ukłon w ogóle. To ciekawe, też tego nie widziałem. I na siódemce jest podtrząśnięcie mieczem. Nie widziałem tego wcześniej, powiem wam. Ciekawe, nie wiem po co to jest kompletnie. Ale dobra, to mamy zrobione. To co nam jeszcze zostało? Iść tej pomocnej dłoni. Czy on tam będzie w tym swoim miejscu? Mam taką nadzieję. Bo on tutaj sobie ten domek budował, prawda? Aha, tylko pewnie jego tu nie ma, jego trzeba będzie gdzieś znaleźć w świecie. Ja nie mam żadnej możliwości, żeby go znaleźć, prawda? Chyba nie. Zapiski, chorągwie. Tak patrzę, oczywiście, że nie. Czyli muszę go znaleźć w świecie gry. Dobra, to ja go znajdę, jeszcze poszukamy sobie potem tych misji pobocznych na Iki niepisanych, no i zrobimy to wszystko, to ja go szukam w takim wypadku. ああ、終わりが見えない。 No i dobra, zobaczcie, znaleźliśmy go. On był tutaj, przy tej pierwszej kapliczce, przy tej kapliczce zakazanej. I tutaj pomiędzy tą latarnią w Jahacie. I tutaj on sobie siedzi. No nie powiem, nie było łatwo cię znaleźć. Ale chodź, zobaczmy, czego ty tam szukasz znowu i co ci mamy dać tym razem. お主浜で会うとは驚いたな。実は家を建てるのに鉄までいるなんて知らなくて、こうして鉄を集めてる。壱岐ではここが一番だと思ってきたんだけど、船が羨ましなぜだ。い。ボロボロだけど元の形がわかるだろ。俺の家族の持ち物、トトの手ぬぐいもババの櫛も燃えたからさ、また一から作りたいんだ。家を家族を。まずはここから鉄を探さなくちゃ。どちらも手に入らない。 I możemy mu dać 10 żelaza. Okej, no spoko, dajmy mu i niech to leci do przodu. これは受け取れない。あなたが建てたことになる。遠慮するな。多くの家が燃えた。故にお主の力になれれば嬉しい。ではありがたくいただきます。家の場所は境砦の西にある草原。いつの日か招待する。約束だ。約束だ。 No i okej, no i mamy to. I teraz co? Już możemy wracać, tak? Do niego i rozumiem, że on tutaj będzie siedział. あなたは。 Dokładnie tak. O, zobaczcie, zbudował rzeczywiście ten dom. Fajnie, zobaczmy w środku, zanim z nim pogadamy. O, ile ludzi tutaj w ogóle sprowadził. Fajnie, fajnie, dobrze, że mu się udało, czyli warto było mu pomagać. To zobaczmy, co on nam jeszcze tutaj powie na zakończenie. 本当に来てくれた。
あ、まだ名を聞いてなかった。俺は太郎だ。あなたは酒井仁だろ。大鷹を切った人。家を建ててる時ふと気づいたんだ。大行に聞こえるだろうけど、俺の自慢の家だ。手伝ってもらったけど、見て、天井の梁はあなたの材木だ。ここからじゃ見えないけど、川は茅の下、あの角はあなたのくれた鉄が支えてる。使わないよう心してたけど、観念したよ。一から何かを作ったってこれで言えるだろ。俺はこの家でいつか家族を作る楽しみができた。ありがとう。かつての俺は壱岐の家が焼ける様を見ているほかなかった。この家は俺にとっても門出になる。 No i fajnie, mamy to zrobione. Pomocna dłoń. Udało się wykonać to zadanie poboczne. Dostaliśmy za to talizman żelaznego chwytu. Twoja celność będzie niezachwiana, żaden strzał nie zostanie wymuszony. Okej. Spoko. Spoko, spoko. Niech będzie. I co? I mamy to skończone, tak? Jak rozumiem. Chociaż mogę z nim jeszcze pogadać. Ciekawe o czym. O niczym chyba. Dobra, po prostu tak zostało. Zobaczmy jak to wygląda. Jeśli chodzi o aktywności. Pomocna dłoń skończona. To jeszcze te zwykłe uprzejmości zostały. I to wyzwanie ucznicze mnie ciekawi, bo jedno nam kurczę zostało. Nie do końca wiem gdzie, to też to znajdziemy. Dobra, ja idę szukać w takim razie tych niezapisanych opowieści na Iki. Nam jeszcze 3 zostały, to sobie je teraz zrobimy. この景色見た覚えがある。 Okej, to znaleźliśmy tutaj tą niepisaną opowieść Iki. Zobaczcie, że to miejsce coś go tutaj przyprowadziło Gina. No i zobaczmy, możemy coś tu rzeczywiście dotknąć. Możemy to zbadać. No to róbmy to, zobaczmy co to こ takiego. の家は父上が模した海賊の隠れ家。ようやく思い出した。直ちにここから立ち去る。そなたのことを覚えておる。そなたが来て以来、この地は死んだままだぞ。果たしていかほどの菊さをその手で模し尽くしたのであろうな。答えてみよ。俺も知りたいほどだ。二度と息を傷つけはせぬ。ならばされ。さすれば菊さも不安なくよみがえろう。猛虎は人の命も草の葉も容赦なく刈り取る。この地を奴らに踏み荒らしはさせん。俺が守ってみせよう。そなたがあらずばよみがえるのだ。なれど言うとも聞くまじか。来い。 Okej, czyli mamy jakieś zadanie od tej kobiety. Spoko, to chodźmy za nią. 見よ。奴らは森を潰し、息を奪うための材木としてoる。散らせ。その後そなたも失せよ。 Okej, to przyjrzyjmy się temu. Gdzie ci mągłowie są? 霧で中は見えんが声がする。二度と森を潰さんよう懲らしめねば。 Okej, czyli będziemy w skrócie musieli ich załatwić. 瞬く間に隠れた。 Tamta już zniknęła. Dobra, to załatwmy tych mongołów. Oczywiście są tam. 足跡がない。 Od razu ich sprowokujmy, wjeżdżajmy na ostro. Dlaczego by nie? O, chodźcie, chodźcie, po kolei. O, dawaj, dawaj. Dobra, jeden załatwiony. Drugi padł. Oj, za szybko, kurczę, niedobrze. Dobra, załatwmy tego. Gdzieś tam jest jeszcze szaman w okolicy. Trzeba go też będzie załatwić, a tu jest. No i dobra. Mamy ich. 姿を見せぬか。では聞け。こたびはこの地を守った。借りは返せただろうか。 Okej, i to chyba już, tak? Rozumiem, że to już, bo te odpowiedzi są niepisane, więc ciężko mi określić, czy się udało. Okej, albo i nie.
To co, mam wrócić do tej chorągwi? I guess. Szczerze wam powiem, nie wiem, ale wróćmy do tej chorągwi. Tu mamy zapasy. 俺に当ててやる。 O, jest. Jeśli człowiek może wyzdrowieć, tym bardziej może uczynić to ziemia. Okej, chyba poszło, tak? Tak, teraz się zrobiło, czyli ten liścik musieliśmy jeszcze tutaj przeczytać. Spoko, czyli mamy to. Czyli jeszcze 2 opowieści gdzieś tutaj będą. Dobra, to ja szukam i spotkamy się przy następnej opowieści. さあ泳げ。そうして魂を解き放って騎士へと思いを馳せるのだ。 Okej, chyba znaleźliśmy kolejną opowieść. その魂を解き放て。俺が導いてやろう。 To idziemy tutaj pomóc. O, to chyba będzie tak, dokładnie. Kolejna opowieść, zobaczcie. Musimy ich pozałatwiać, bo widzę, że znęcają się tutaj nad wieśniakami. Dobra, zaraz im tu pomożemy. Załatwimy tą 2 po cichu. Nawet 3 bym powiedział. Oj, pięknie. Chyba się nawet nie zorientowali, to dobrze, to załatwimy ich po cichutku i uwolnimy tutaj tych wieśniaków. Okej, może wpierw tego. Dobra, no i teraz pozostałych, co? Dobra, użyjmy oblicza ducha. Są w takim trochę niewygodnej pozycji, więc dlaczego by nie? I ostatni łucznik. Super. Tam jeszcze jeden został, tak? Chodź tu. Załatwimy cię zaraz. No już tak nie strzelaj, chodź tu. No coś, tak nie możemy do niego podejść, to może tak go zatmy. これで最後だ。 Okej, no i chyba ocaliliśmy tych wieśniaków, więc o to chodziło. 猛虎に何をされた。あいつらは化け物だ。死に近づけば魂が強くなると言ってた。あるいは樹脂になれると。正気じゃない。もう安全だ。落ち着け。 Okej, no to było ciekawe, dobrze to zrobiliśmy, że ich uwolniliśmy. I co, ostatnia zwykła uprzejmość, podążać za złotymi ptakami, aby znaleźć ukryte lokacje. No, to by było prostsze na pewno, gdyby te ptaki rzeczywiście się pojawiały nawet z daleka i by nas prowadziły, no ale niestety nie ma tak dobrze. Dobra, to ja szukam w takim razie tej ostatniej opowieści. Okej, i spotykam się z wami w kolejnym miejscu. Tym razem jesteśmy tutaj w tym obozie pomniku upieżców, tutaj przy właśnie kapliczki w cieniu. I tutaj co ciekawe będzie kolejne to wyzwanie ucznicze, tylko musimy właśnie założyć tą zbroję Tadarioriego. To jest tą zbroję, którą też już na początku tych kapliczek właśnie zakładaliśmy, żeby zrobić jedną tą kapliczkę. To jest dokładnie, no ta zbroja Tadarioriego. I właśnie tutaj możemy wtedy z kimś porozmawiać i rozumiem, że będzie kolejne wyzwanie ucznicze, także spróbujmy. この衣か。忠頼公のものだ。いかようなわけでそんなものを着せる。忠頼公は民を救ったまで名高き弓取り対馬の勇士だ。そう信じてるからそんな薄汚い衣を悠然と着てるんだろう。長尾の魂と弓の腕が己に宿っていると言いたいのか。いや、物を言うのはこの弓だ。ではその弓で示してみろ。よし、受けて立とう。こうしよう。長尾忠頼。鬼は誰よりも早く矢を射るという噂だ。石碑の周りに灯籠が見えるか。一つ残らず射抜いてみせろ。 Okej. To zróbmy wyzwanie ucznicze w takim wypadku. O nie. Dobra, jeszcze raz. Bo nacisnąłem przez przypadek nasze skupienie. A gdzie są lampiony tutaj? To naciągnijmy od razu. Okej, coś nie trafiłem. O, ja niestety za dobry w tym nie jestem. Nie poszło źle, srebro.
O, i dostaliśmy nawet osiągnięcie zdobądź co najmniej brąz we wszystkich wyzwaniach uczniczych. Spoko, to chyba najważniejsze, że achievement wpadł i to rzeczywiście jest zrobione. 長尾の亡霊が己に宿ってるのか。頼む、俺を射るな。この矢は猛虎を射るため残しておく。だが忠頼公を再び侮るのならば、その時は。ああ、二度としない。これをやる。だから殺さないでくれ。 Jedyny talizman przerażającej celności zabicia przeciwnika całym zgłębem daje szansę na przerażenie pobliskich wrogów. Spoko, w ogóle wydaje mi się, że te wyzwania ucznicze dałbym radę zrobić wszystkie na złoto teraz z tą zbroją. Może jeszcze jakiś dobry talizman, niby to jakoś poszło. Ale pytanie, czy to była właśnie ta ostatnia pomocna dłoń, czy to jeszcze nie wszystko? Nie, zwykła uprzejmość, jeszcze nam brakuje jednej rzeczy. Okej, ale to tak w międzyczasie znalazłem to stwierdziłem, dlaczego nie. Chodźcie spróbujemy jeszcze raz, ja myślę, że zrobię na... O, odkryj i ukończ wszystkie nieopisane opowieści na Iki. To niby to jest zrobione już. Czekajcie, bo się zamyśliłem. Sekundeczka, czyli to poszło. Poszło, o super, no to bardzo fajnie. Dobra, no to mamy wszystko tak naprawdę już zrobione. To co chciałem. To zróbmy sobie jeszcze to wyzwanie ucznicze. Na złoto. Wydaje mi się, że damy radę. Jak fal start. Wydawało mi się, że idealnie w tempo strzeliłem, no ale może nie. Jeszcze raz. Dobra, szybciutko. No spokojnie się udało. Czyli da się to zrobić. Dobra, fajnie. Fajnie, czyli da się to wszystko zrobić. No, może sobie to porobię, ale to myślę, że już, no, samemu, bo to nie będzie na pewno nic ciekawego z robienia tych wyzwań uczniczych. To wiecie co, jeszcze na sam koniec, bo zdobyłbym chociaż jedną tą chorągwię Hashimono, dzięki czemu moglibyśmy sobie ulepszyć nasz sprzęt dla konia. To możemy to w sumie zrobić w międzyczasie. Jeszcze wam pokażę, jak się z tego przewodnego wiatru jeszcze korzysta, bo to jest dość proste, się okazało. I tu mamy chorągwię Sakajów, także śledźmy. I teraz już jesteśmy i zobaczcie, że tutaj gdzieś blisko będzie zaraz jakaś chorągwia nawet. Także siadamy na konia i możemy ruszać i szukać jej. Odpalamy sobie wiatr. No i dobra, no i fajnie, bo zrobiłem tak naprawdę wszystko to, co chciałem wam, to co najważniejsze do pokazania. No tych zapisków nie będziemy robić, no bo ich jest naprawdę od groma, tych chorągwi również. Tylko tą jedną sobie jeszcze zgarniemy, żeby właśnie zdobyć to ulepszenie konia, żeby zobaczyć po prostu jak to wygląda. Tak, to najważniejsze rzeczy mamy. I tu gdzieś ma być ta chorągwia, tak? Z tego co mi pokazuje mapa, ten przewodni wiatr. Zobaczmy jeszcze tu, no tutaj jesteśmy w dobrym miejscu zdecydowanie. Może siądźmy z konia i szukajmy. On pokazuje gdzieś tam. Okej, to przeskoczmy sobie. Gdzie ta chorągwia może być? Co? No, domyślam się, widzę, że one są bardziej poukrywane, kurczę, niż te świerszcze i to wszystko. No nieźle. Dobra, to chyba nie będzie takie proste, jak myślałem, że będzie, bo te chorągwie, widzę, są rzeczywiście ukryte, kurczę. No bo świerszcze to naprawdę i te artefakty się świeciły z daleka. To było je dość łatwo odkryć. No tego nie ma. Dobra, jeszcze poszukajmy z drugiej strony. Niepotrzebnie tutaj w ogóle wskakiwałem. Te wiatry prowadzą gdzieś tu. Ale tu ewidentnie zawracają w tę stronę. A, tutaj jest? Tak, tutaj jest. Okej, to znaleźliśmy. No zobaczcie, no troszeczkę jednak była ukryta, kurczę. Ja z drugiej strony patrzyłem. Ona się niby pokazuje, ale... niby na środku, ale weź to znajdź, co nie? No i mamy 6, no i dzięki temu możemy sobie ulepszyć to siodło, więc to chciałbym jeszcze właśnie zrobić. No i mamy tutaj panią, która nam te siodła ulepszała, także porozmawiajmy z nią. 侍が壱岐に来た日のことを思い出す。私は兄といた。
父母は村の守りをしつらっていて隠れているよう言われたのだが、私らは抜け出してね、山から海を眺めた。初めは真っ暗だったが、じきに空が白ばむと侍の船が現れて、思わず兄の手を握った。爪で皮膚をえぐるほどに。兄も黙ったままだった。妙だ、幾年も忘れていたのに。旗を見て蘇ったのだろう。やだね。さあ、この染めはそなたの馬によく合いそうだ。 I zobaczcie, dostaliśmy wiosnę Midori, czyli nowy kolor, jak rozumiem, dla tego takiego siodełka. A i ładnie to wygląda, powiem wam. Sobie założymy. Chodź koniku, pokaż się. No, powiem ci, naprawdę ładnie się prezentujesz. I dobrze, i myślę, że w tym momencie sobie zakończymy ten odcinek, no bo zobaczcie, zebraliśmy wszystko to, co chciałem, czyli mamy kapliczki wiatru, gorące źródła, Shinto, wszystko jest, super. Brakuje nam tylko jednego tego haiku, nie do końca wiem, co się z nim dzieje, gdzie ono mnie tak naprawdę uciekło, że tego nie mogę znaleźć. No ale to nic, to sobie na pewno jakoś znajdziemy. Możliwe, że tam po końcu gry będziemy jeszcze układać haiku, kto wie, jest taka szansa, jak nie to właśnie po końcu gry sobie jeszcze je ułożymy i je znajdziemy, żeby mieć. No bo tak to zobaczcie, świerszcze wszystkie, no zapisków nam brakuje tylko tego, no ale to tak jak powiedziałem, nie będziemy tego zbierać, jest tego po prostu za dużo. No, ale dobra, w tym momencie mamy tak naprawdę wszystko, praktycznie wszystko to, co chciałem, także jestem zadowolony. No to w następnym odcinku zakończymy sobie grę, pójdziemy do pana Shimury, no i skonfrontujemy się z nimi, zobaczymy, co tam się wydarzy. Także dzięki wielkie za uwagę, zostawcie suba i lajka, jeśli odcinek wam się podobał. Zapraszam również na inne serie na moim kanale. Trzymajcie się ciepło, do następnego, na razie, hej!